Do wozu. Będę za parę minut. No, dobra, góra 30, no. Tak, wiem, że obiecałem. No, ale muszę jeszcze tu coś sprawdzić. Tak, pa. O, Polska, dobra. przestań. W domu czeka na mnie kolacja. I to ciepła. Więc lepiej, żeby to było coś dobrego. No nie wiem, czy jest dobre, ale jest krew i to nawet sporo krwi, może być ludzka. No ale może być też jakiegoś szczura, no. Może jakiś kot go zaatakował. Ta chyba lew z gazelą. Rafał, był telefon, że ktoś słyszał strzelaninę, rozumiesz? Musiałam przyjechać i to sprawdzić. No jest i co? krew, no. Ustaliłaś, Sherlocku? No nie, niewiele ustaliłam. Sherlock nie może się z nikim dogadać, bo nikt nic nie widział, nie ma świadków, ale krew jest, więc... Kurwa, no, tu są ogródki działkowe. Ludzie mają marchewkę, pietruszkę, no. O, gołębie. Może jakiś lis go tu rozwłóczył. Rafał, czy ty chcesz mi powiedzieć, że może gołębie z lisem, one się tak bawią bronią palną po prostu, tak biegają sobie po Gorczaku i się Na bawią? Korczaku? Bardzo możliwe. Sama tu jesteś? Nie, no poprosiłam patrol, żeby pojeździli po okolicy, popytali. Nie wiem. O dobra, już dobra, no, wezwę chłopaków. No i bardzo dobrze, no. Dobra, jak ci stygnie ta kolacja, to jedź. Poczekam tutaj na nich. Serio? No serio, serio, nie chcę mieć twojego zmarnowanego wieczoru na sumieniu. Odwdzięczę ci się. Piwo czy keps? Keps! No jest, że keps. Kepsik najlepszy z Gorczaka. Ale ty byś tęsknił za tym kepsem, co? Taki kebek dobry, już w cholerę. 08 do 00. Ty, Dajcie mi tu techników, co? oddaj mi krótkofalę! Złamałem wszystkie przepisy, żeby przyjechać jak najszybciej. Nie mogłam wyjść bez pożegnania. O czym ty mówisz? Ja nie mogę tutaj zostać. Pogodziłam się z twoją decyzją. Jesteś naprawdę wspaniałym facetem. Ale nie dla mnie. Ale poczekaj, no, zaraz, chwila. Zostaw tę walizkę, porozmawiaj ze mną. Rafał, ty nie możesz stąd odejść. A ja nie chcę tu zostać. Są ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, co robiłam. I nadal uważają za dziwkę. Przestań tak o sobie mówić. Nie mamy wyboru. Do tego prowadzisz sprawę Cecylii. Przecież to moja szefowa była. Ludzie nie dadzą nam żyć, będą pytać, gadać, komentować. Sprawę Cecylii zaraz zamknę, to jest formalność. A ludzie pogadają i przestaną. Teraz wydaje ci się, że będzie dobrze. Ale przeszłość wraca. Przestań się nakręcać. Kocham cię i nie pozwolę ci odejść. Gliniarz i kurwa. Duet marzeń. Wszystkim gęby nie zamkniesz. Założymy się. Proszę. Nie podobają mi się. Że co? Wodniste. Bez wyrazu, bez głębi. A powinny wstrząsnąć emocjami. Zmusić człowieka do myślenia, żeby się zatrzymał. Farby plakatowe, farby to farby, no. Pojęcia nie masz, kobieto, o czym mówisz. Cześć! Cześć. Cześć. Wszystko w porządku? No, jak najlepszym. A skąd to pytanie? No nie wiem, wyglądacie jak jacyś tacy spiskowcy. Co to nie jedno na sumieniu mają? Wolska,
Służbę zaczynasz od postawienia nam zarzutów? A co ty tam masz? A ty nie zmieniaj tematu, widziałam farby plakatowe. Jeśli planujecie jakąś imprezkę, to beze mnie. Masz bujną wyobraźnię. No ale co tam masz? Bo tak pachnie, że aż... Proszę, częstujcie się. A? No. To co tam planujecie? Co? Testujemy? Świętujemy? Jeszcze raz. Kawałek. Czyli się nie dogadam z wami dzisiaj. Dobrze, otwórz mi chociaż. Chcę zgłosić zaginięcie męża. Zaginiony mąż na Gorczaku. Też mi wydarzenie. Marek wyszedł przed 21 i do tej pory go nie ma. Zróbcie coś, szukajcie go. A dzwoniła pani do niego? Oczywiście, nie odbiera, nie odpisuje na SMS-y, telefon wyłączony. Coś mu się stało, wiem to. Zgłoszenia przyjmujemy po 48 godzinach. Przyjdzie pani w środę. Zróbcie coś, zanim będzie za późno. No dobrze, to ja przejmę panią. Zapraszam. To jest właśnie mój Marek. Od 6 lat jesteśmy małżeństwem, a znamy się od 10, od studiów. Rozumiem. A mówi pani, że mąż wyszedł wczoraj wieczorem z domu, tak? A w jakim celu? Ktoś zadzwonił. Spakował torbę z lekarstwami i wyszedł i już nie wrócił. Torby z lekarstwami? Tak, Marek jest weterynarzem. Przez 5 lat pracował w dużej klinice w centrum miasta, a 2 tygodnie temu odkupił nowy gabinet. Przy Miodowej, kojarzy pani? Tak. Tak, wiem, gdzie to jest. Dobrze, czyli ktoś do niego zadzwonił, a wie pani, kto to był? Pojęcia nie mam, ale z rozmowy wynikało, że może chodzić o potrąconego psa na ulicy. Tylko nie wiem, której. Marek się od razu zerwał, on by się zerwał i o 2 w nocy. Telefon ma wyłączony, nagrywałam się na sekretarkę, pisałam SMS-y i nic. A już wcześniej takie sytuacje miały miejsce, że może nie odbierał. Nigdy. Marek zawsze wracał do domu, chociaż ostatnio coraz później. A dlaczego? Bo pracuje jak wariat, siedzi w tym swoim gabinecie i haruje jak wół. Co, nie pokłóciliście się o to? Myśli pani, że miał mnie dosyć i faktycznie zwiał? No nie wiem, może spotkał jakiegoś kolegę, zabalowali, wstydzi się teraz wrócić do domu. Nie, to nie mój Marek. Jemu coś się stało, ja to wiem. A była pani w tym gabinecie może? Sprawdziła pani? Nie wiem, może po prostu śpi tam, skoro pracuje całe noce albo zasłabł. Byłam, ale jest zamknięta, a klucze ma tylko Marek. No to musimy się tam dostać. Ma pani zapasowe klucze? Myślę, że może mieć je praktykant męża. Ma pani do niego kontakt? Mam. Dyżurny ma rację. Mężowie na Gorczaku giną stadami. Najczęściej na kielicha do kumpla, a potem to już w ogóle o Bożym świecie zapominają. No ale ta sytuacja nie wyglądała mi na taką. Sprawdziłam opinię w necie o tym weterynarzu. Same laurki i do owiec. Masz coś dla mnie? Polecam Syberię. Będziesz tylko ty, narzeczona i niedźwiedzie. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Co, masz coś dla mnie, czy przyszedłeś poplotkować? Są wyniki z laboratorium. To krew ludzka z tego wczorajszego zgłoszenia z ogródków działkowych. Wolska znowu miała rację. Lepiej mi ją przyszli, okej? Nie ma jej. O, jest pani. I na pierwszy rzut oka tutaj nie widać żadnych śladów włamania. Ma pani klucze może? Mam. Otwórzmy. Myślałam, że pani mnie oleje. Pogadała pani ze mną, uspokoiła i ma mnie z głowy.
Pani sprawa jest dla mnie tak samo ważna jak każda inna. Ja wiem, że coś się stało. Wie pani co, może ja pomogę? Dobrze. O, tam są te klucze? Tak, tak. O, poszło. Wejdę pierwsza, dobra? Marek! Marek! Niech pani tu nie wchodzi, dobrze? Halo? Proszę pana? (0600) Gabinet weterynaryjny przy Miodowej. Mam tutaj zakrwawione ciało. Nie wyczuwam pulsu, dajcie mi wszystkich. Wyjdziemy, dobrze? Na dwór. Zapraszam panią. Spokojnie, spokojnie. Chodźmy. Tutaj. Spokojnie. Myślałam, że to ten mąż. Zresztą pani Natalii też się tak wydawała, jak go zobaczyła. Sylwetka, kolor włosów podobny. Nie ma żadnych dokumentów ani telefonu. Czyli go nie rozpoznaje. Nie, twierdzi, że nigdy go nie widziała. Jesteś pewna, że nie jest... Wiesz, no... No wiesz, jak to czasem jest. Może ja z nią pogadam, co? Nie, na pewno nie teraz. Daj jej odpocząć troszeczkę, dobrze? Niech odetchnie kobieta. Przeżyła szok. Zresztą ja później z nią porozmawiam jeszcze raz, dobra? Przypytam. Sądząc po plamach opadowych i stężeniu, zgon nastąpił kilkanaście godzin temu. Rana postrzałowa? Pistolet? Nie, ja myślę, że to było coś większego. Długa broń. Na przykład sztucer. Sztucer tutaj? Raczej używają krótkich gnatów, nie? A łuska? Na razie jeszcze nic nie mamy, ale za chwilę poszukamy dokładniej. Dobra, szukajcie. Nie sądzę, żebyśmy coś znaleźli. To mi nie wygląda na miejsce, gdzie go zastrzelono. Raczej ktoś tu próbował mu pomóc. Racja, to wygląda tak, jakby ktoś próbował zatamować krwotok. Przypuszczam, że obrażenia wewnętrzne były zbyt rozległe, żeby można było mu pomóc. Sekcja wykaże dokładnie, jak było. Dzięki. No dobra. To gry plan jest taki, panowie. Ty pobierzesz mi próbkę krwi i wyślesz do laboratorium i ściągnij mi z niego paluchy. Wrzucimy na bęben. Może dowiemy się, kim jest. Może był notowany. Jak skończysz robić zdjęcia, to ściągaj paluchy ze wszystkiego. Od podłogi, kurwa, po sufit. A ty... Potrzebuję nagrania z monitoringu, listy klientów, którzy tu wczoraj byli i musisz przepytać wszystkich okolicznych mieszkańców. Może ktoś coś widział. A, i pogadaj z tym technikiem weterynarii, który tu pracuje. No dobra, no dam ci któregoś z chłopaków do pomocy. Dobra. Idę najpierw pogadać jeszcze z tą panią Natalią, okej? Pani Natalio, nie wiemy, kim jest ten mężczyzna w środku, a musimy ustalić, jak on trafił do gabinetu pani męża. No właśnie, a Marek? Gdzie on jest? Dlaczego go nie szukacie? Szukamy go i oczywiście obiecuję pani, że go znajdziemy. Czy pani mąż ostatnio nie miał jakichś kłopotów? A może w ogóle stresował się czymś? Ktoś mu groził? Nie wiem, zauważyła pani coś dziwnego w jego zachowaniu? Nie. Marek uruchomił gabinet i całymi dniami leczył zwierzęta. Na nic innego już nie miał czasu. A martwił się czymś? Może było coś niepokojącego? Nie. Był szczęśliwy, że jest na swoim. Że nie ma szefów i nikt im nie pomiata. Chciał jak najszybciej spłacić kredyt. To było dla niego ważne. A, czyli on był zadłużony, tak? Jak każdy w dzisiejszych czasach. A wziął kredyt w banku, czy zapożyczył się u kogoś? Mówił, że w banku. Jeśli pani sobie coś przypomni, nawet jakiś najdrobniejszy szczegół, zadzwoni pani do mnie? Dobrze. Marek chciał tu wrócić, bo na Gorczaku się urodził. Mówił, że mieszkają tu dobrzy ludzie.
Zagubieni, ale wrażliwi. Dobrze, niech pani teraz wróci do domu. Uspokoi się trochę, odetchnie, dobra? Mogę pani. Wszystko w porządku? Na pewno? Może wezwę pogotowie, co? Nie trzeba, ja jestem w ciąży. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Dlaczego mi pani wcześniej o tym nie powiedziała? To nikt jeszcze nie wie, nawet Marek. Czekałam na specjalną okazję, a teraz to może w ogóle się nie dowiedzieć. Może panią odwiozę, co? Proszę. Dobrze. Jedynym pocieszeniem dla tej kobiety w tamtej chwili było to, że jej mąż nadal żył. Nic nie wskazywało na to, żeby było inaczej. Ale za to wiele wskazywało na to, że mógł być zamieszany w śmierć tego chłopaka. No, jesteś. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał, żadnych strzałów. Mamy listę pacjentów, zaraz zaczniemy obdzwaniać. A ten asystent weterynarza też nie zauważył niczego podejrzanego. Czyli co, gówno mamy? Mamy monitoring miejski. W gabinecie nie było. Dobra, i to. Wyślij mi. Okej, otwórz, proszę. Nie powinno być jakiegoś długopisu? Tak. Wycieraj, bo na szybko zejść, bo świeżo. Dobrze, że niczego nie zauważyli. A tacy spostrzegawczy. Policjanci roku, dziady jedne. Ale no nie tak. Nie tak, bardziej tutaj między palcami. No ale mocniej, no. Właśnie dlatego się nie ożeniłem. Nigdy nie ożenię. Kto by cię chciał? Z baby nie przegadasz. Ustaliliśmy dane ofiary. No proszę, idziemy jak burza. Ja też coś mam. Tak? Ale dawaj pierwszy. Damian Lichoń. Urodzony i wychowany na Gorczaku. Czyli co? Notowany? Rafał, nie każdy, kto urodził się na Gorczaku, od razu ma kartotekę. A zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś jedyną osobą, która się urodziła na Gorczaku i nie jest notowana? No więc jak, ma kartotekę czy nie? Ten akurat ma. Dobra, rozbój, jakieś kibolskie ustawki, jeden włam na monopolowy, dlatego wyrok w zawiasach. No, tak, na Gorczak drobnica. Pojadę teraz do jego rodziców, może jutro. Pogadam z nimi, no ale zapytam też, czy może nie znał tego weterynarza. Tak, zapytaj koniecznie, czy ktoś go ostatnio odwiedzał, dzwonił do niego, nie wiem, czy się jakoś dziwnie zachowywał. Dobra. No a ty co masz? Patrz, co zarejestrował monitoring. Zaczekaj, to zatrzymaj to. Ten, co otwiera drzwi, no to będzie chyba ten Marek Woźniak, weterynarz. Zobacz. Tak, weterynarz. Chyba on, nie? Słabo widać, ale... Damy to do powiększenia i zweryfikujemy jeszcze z jego żoną. Aha. No dobra, a ten, co się tak słania? To nie będzie nasza ofiara? Damian Lichoń? Tylko co, on jest ranny. Że mu go nie zawieźli do szpitala. Jeszcze rana postrzałowa, policja, trudne pytania. Czyli co, nasz weterynarz jest w coś zamieszany? No, bo jak to inaczej wytłumaczyć? No dobra, czyli zwiał, chowa się gdzieś, bo boi się konsekwencji. Ma ciało chłopaka w gabinecie. No a ten trzeci? Patrz. O, tu. Damian już pewnie nie żyje. I oni wychodzą, bo co, żeby wrócić później po ciało? Nie wiem, to nie ma sensu. Ale coś ich zatrzymało? Nie wiem. Skoro chcieli mu pomóc, no to po co wychodzą? Nie wiem, przestraszyli się, że chłopak im zszedł. Ten trzeci się cholera zamaskował, no. Jakby wiedział, że będziemy go szukać. No dobra, a co jeśli weterynarz pożyczył hajs od któregoś z nich? Musiał im wtedy pomóc. On miał niezłe długi do spłacenia. No ale co, pożyczył od tego małolata? No przecież on jest gołodupcem, no. To już prędzej od tego drugiego, no.
No ale co, no, zgodził się za to zostawić trupa w swoim gabinecie? No to... I co to musiał być za dług, no? Przecież to się kurwa kupy nie trzyma. Karolina, chodź tutaj, jesteś potrzebna. Co jest? No, co ten gamoń znowu nawywijał, co? Kiedy go wypuścicie? Ale kogo? No Damiana. Dupy w domu nie może utrzymać, pewnie znowu się jakieś gówno wpakował. Damian? Jak nazwisko? Damian Lichoń. Otwórz mi. No, wyszedł z psem na spacer, pewnie jakiś kumpli spotkał i potem już do domu nie wrócił, napili się, no. Dzwoniłem po wszystkich szpitalach, nigdzie go nie ma. A pan jak się nazywa? Ja? Ja jestem ojcem tego gówniarza, Jacek Lichoń. To zaproszę pana, dobrze? Porozmawiamy sobie w spokojniejszym miejscu. Wieczorem wyszedł z psem na spacer. No, który wyszedł z domu? No, wyszedł tak o 8, tak. A pies wrócił po 10. A pies wrócił sam? No, łajza jedna. Często się urywa, Damianowi też się urwał, no to Damian pewnie poszedł z kumplami i tyle. A nie szukał pan syna? Nie. Zdarzało mu się już wcześniej nie wracać na noc do domu, to się specjalnie nie przejąłem. Chociaż rano zadzwoniłem po znajomych, no i okazało się, że go nikt nie widział. O co się wkurwiłem. Dlaczego? No bo skoro nie było go u kumpli, nie było go w szpitalu, no to proste, że jest tutaj, tak? No, to kiedy go wypuścicie? Panie Jacku, musimy panu coś powiedzieć. Damian, A, czyli na włamie się nie skończyło, tak? No właśnie. to znaczy sytuacja jest dosyć poważna. Pański syn... 48 godzin, tak? I co? Nie ma zmiłuj, nie? No dobra, okej, rozumiem. Myślałem, że jakoś się już uspokoił, ale w porządku, niech se głupek trochę posiedzi. Pański syn wczoraj został postrzelony w brzuch. Nie żyje. Przestań pani już pierdolić, mój syn coś nawywijał i teraz chcecie, żebym to chlapnął. Nie ma mowy, nie znam na te numery. Panie Jacku, niestety to jest prawda. Dobra, ja znam te wasze metody. Panie Jacku, do cholery jasnej, pana syn nie żyje! Ja wiem, że to jest dla pana teraz bardzo trudne, ale potrzebujemy pańskiej pomocy, dobrze? Musi nam pan teraz odpowiedzieć na parę pytań i to niestety w tej chwili. Tak. Pokażę panu zdjęcie, jeśli pan mógłby spojrzeć na tę osobę. Marek Woźniak. Czy pański syn mógł znać tę osobę? Kojarzy pan? Marek Woźniak to jest weterynarz. Pierwszy raz widzę Miał jakichś wrogów, ktoś do niego wydzwaniał, nie wiem, nachodził go. Ale jakich wrogów? No, mój syn ma kolegów, lubi z nimi pogadać, no. Dlatego wpada w jakieś tam problemy, nie? Ale nie ma wrogów, nie. No, ale jest pan pewien, że się nikomu nie naraził? Nie wiem, czy się naraził, no nie mam pojęcia. O Jezu, Bardzo współczuję, ale mój syn naprawdę. przecież... On zaczął nawet jakieś książki czytać. Do wieczorówki chciał pójść. Panie Jacku, nie, panie Jacku! Wezwijcie karetkę! W porządku? Niech pan oddycha głęboko. Dajcie wody! Panie Jacku! Panie Jacku! Panie Jacku, wszystko w porządku? To był rozległy zawał serca. Karetka na szczęście przyjechała szybko. O śmierci Damiana Lichonia powiadomiłam jego matkę. Powiedziałam też, że mąż jest w szpitalu. Rokowania męża były dobre. Ale marna to była pociecha w obliczu śmierci syna. Ustaliłam. Damian Lichoń nie leczył swojego psa u tego weterynarza. To nie znaczy, że się nie znali. No właśnie, dlatego podjadę jeszcze jutro na te działki. Na działki? No tak, tam gdzie było to zgłoszenie o strzałach. O? No bo krew była ludzka. Damian Lichoń mieszkał tam gdzieś niedaleko, więc nie wiem, może to jest powiązane. Może. Sprawa Cecylii Kawki? A właśnie, ty wzywałeś tę dziewczynę? Adamiec Roxanę w sprawie zgodności próbek DNA?
Tak, wiem, miałam się nie wtrącać, ale po prostu ciekawa jestem. Zresztą to jej fragmenty na skórka były pod paznokciami denatki. To jest tylko poszlaka, jasne. No ale trzeba to sprawdzić. Sprawdzę. A, czyli wezwałeś się. Dobra, to już się nie wtrącę. Zresztą, co ja tutaj w ogóle jeszcze robię? Przecież 3 godziny temu już powinno mnie tutaj dawno nie być. A ty zostajesz? Pa. A mnie się wszystko mieści w kieszeniach. No, zauważyłam. Ty w ogóle wiesz, co to jest maskara albo pomadka? Nie mam zielonego pojęcia. Weź zadzwoń do mnie, bo ja nie wiem, gdzie zostawiłam telefon. Dobrze, wyciągnę telefon z prawej kieszeni i już dzwonię. Danka, idziesz ze mną na piwo? No chodź, nie chcę mi się wracać do domu. No wybacz, kochana. Ale mam inne plany. No weź, to przełóż coś. No co ty, chodź ze mną. Danka! Danka! Tu. Zostawiłeś. O, dzięki. No to co, idziemy? A wy się gdzieś wybieracie? No Karolina chce iść na piwo. A, to rozumiem. To idźcie, jeżeli chcecie pogadać. No to chodź, dołącz do nas. Dzięki, Wolska, ale mam inne plany. No dobra, no to chodźmy. No. To jakby co, to będę w domu. Ty, Danka, wiesz co, ja chyba jednak nie pójdę. Bez sensu, w sensie jestem trochę zmęczona, nie wiem, chyba powinnam się wyspać. I bardzo dobrze, kochana. Zrobisz sobie ten kąpiel, jakiś fajny film zapodasz, odpoczniesz, nie? Tak, to jest- Dobra, no to panie. No to panie. Pa. Myślałem, że dostanę od ciebie po łbie za spóźnienie, a tu... Proszę. Wczoraj mnie poniosło. To było głupie. Sprawa Cecyli będzie zaraz zamknięta. I nie będziemy o tym więcej wspominać, okej? Mówisz? Będziesz jeszcze tylko raz musiała przyjść na komisariat i to wszystko. Po co? Wolska mi się wyrwała przed szereg. Wysłała do badania materiał genetyczny Cecylii i twój. Ale ta Wolska mnie o coś oskarża? Nie, po prostu Karolina jest... Bo ona lubi... Nieważne. Zamknę tę sprawę i kropka. I to już na pewno będzie koniec? A jak ta Wolska znów coś wymyśli? Nie no, nawet ona się nie ma już do czego czepiać. Przecież właśnie o tym dokładnie ci mówiłam. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie szukał, pytał, badał. Przestań się nakręcać. Zjemy coś, czy będziemy spędzić? Możemy zjeść. Wolska już jest? W terenie. A u ciebie... W porządku wszystko? Podmienili cię? No co kurwa, raz chciałem być miły. Dobra, nie było pytania. Ty się w góry wybierasz? Przygotowuję się na obóz przetrwania. Ekstremalne warunki. Wyzwanie dla desperatów. Nie będzie miękkiej gry. Okej. No, co tam, Rafał? Znalazłaś coś? No, kręciłam się w tym miejscu, gdzie były te ślady krwi, ale tutaj, no nic nie ma. W ogóle o tej porze roku tutaj słabo z ludźmi. Wolska, długo tam jeszcze będziesz, bo ja... Wiesz co, dzwonię do ciebie. Dzień dobry, proszę pana. A, dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy pan ma tutaj działkę? No mam. O, a był pan może 2 dni temu wieczorem?
Nie. Nie? Nie. A słyszał pan coś o jakiejś strzelaninie? Zgłoszenie dostaliśmy. No nie, no nic nie słyszałem. No. Mogę iść, bo mi się spieszy. Jak pan się nazywa? Marian Podlaski. Czyli co, twierdzi pan, że zupełnie nic nie słyszał pan o żadnej strzelaninie 2 dni temu? 2 dni temu nie. A kiedy tak? Panie Marianie, no niech pan sobie przypomni, no bo zaraz to się problem zrobi. Będę musiała pana na komisariat zabrać. Busem będzie pan do domu musiał wracać. No wie pani, no 2 tygodnie temu. Ale to był taki pijacki bełkot. No, nie brałem tego poważnie, no. Ale jaki bełkot? No bo wie pani, my tu z kolegą spotkaliśmy się na działkach. On przyniósł orzechówkę i tak kieliszek po kieliszku i ja mu w pewnym momencie powiedziałem, że szkoda, że nie mam tutaj szczelby dziadka, bo bym, Bo co pan by? no bo bym sobie do dzików poszczelał. Przychodzą tu sukienkoty, widzi pani, wszędzie dookoła poryte, nie? No, latem to mi cukinie i kabaczki zniszczyły całkiem, no, to wszystko. I wtedy, tak, chyba wtedy on do mnie powiedział, że w domu ma sztucer. Imię i nazwisko kolegi poproszę i adres. Polowanie na grubego zwierza na działkach, gdzie chodzą ludzie? Co ci myśliwi sobie wyobrażają? Jeśli ten facet był w ogóle zrzeszonym myśliwym. To oczywiście mógł być zupełny przypadek, sprawy całkowicie ze sobą niepowiązane, ale trzeba było to bezwzględnie sprawdzić. Policja! Nie ruszaj się! Policja, nie ruszaj się! Bo w drugą stronę! Ręka, druga. Chodźcie, gotów. Przejmijcie go. Wstawaj. Siadaj. Ale co wy? No przecież to nie ja. Ja nie chciałem. Tak? A co chciałeś? To był wypadek, no. Skąd ja miałem wiedzieć, że to nie był dzik? Okazało się, że to chłopak. Na spacerze z psem, rzeczywiście na ogródkach działkowych, zjawisko nadprzyrodzone. Ale to też jego wina była, bo dlaczego się nie odezwał, jak wołałem? Naprawdę? Zabiłeś niewinnego człowieka, jeszcze teraz zrzucasz na jego winę? Ale ja chciałem go uratować. Rafał, chodź szybko. Ja nie chciałem. Tutaj. Komisarz ochrony nocy. Nic panu nie jest? Jest pan ranny? Nie, pomoże mi pan. Może pan wstać? No, ostrożnie. Ma pan wody? Tak, tędy. Dlaczego porwałeś weterynarza? Chciałeś go zabić? Jak Damiana Lichonia? Ale ja nie chciałem go zabić, to był wypadek. Wypadek, tak? To, że trzymałeś faceta 2 dni związanego i zakneblowanego, to też był wypadek? Bo nie wiedziałem, co robić. Byłem zestresowany i dlatego zabrałem go ze sobą. 2 dni myślałeś, co zrobić. Dobra, nieważne. Postanowiłeś jechać na ogródki działkowe ze sztucerem. Co, byłeś tam z kimś umówiony, czy? Nie, ja siedziałem w domu i czyściłem broń. Walnąłem sobie tam kielona czy 2. Jasne. I? No i przypomniałem sobie, jak kumpel mówił, że na działkach to wałęsają się dziki. No to pomyślałem, że mógłbym coś z tym zrobić. O której tam pojechałeś? Przed 9 wieczorem. Dobra. Jesteś na tych ogródkach działkowych. Co było dalej? No, pochodziłem trochę między działkami. Nadsłuchiwałem. Nagle usłyszałem jakieś trzaski, szuranie. Zawołałem, ale nikt nie odpowiedział. I? I wystrzeliłem. Potem usłyszałem krzyk. Pobiegłem.
No ten chłopak trzymał się za brzuch. Dlaczego go nie zabrałeś do szpitala? Lekarze by mu pomogli. No tak, ale ja bym resztę życia spędził w pierdlu. Musiałem wymyślić coś, żeby go nie wieźć do szpitala. No i co wymyśliłeś, Einsteinie? Że weterynarz by wystarczył. Poszukałem w internecie w komórce pierwszego lepszego, zadzwoniłem, powiedziałem, że znalazłem potrąconego psa, że zdycha, podałem adres. No i przyjechał. I co, ty nie znałeś tego faceta wcześniej? Nie. I co, on oczywiście zaakceptował całą tę sytuację i się zgodził, tak? No nie. Musiałem zagrozić mu bronią. No ale ja chciałem uratować tego chłopaka, chciałem mu pomóc. No patrz, a zabiłeś go. Lekarze by mu pomogli. Ale ty chciałeś ratować własną dupę, no więc teraz twoja dupa idzie siedzieć. Ale to był wypadek, no. Po wódce nie wiedziałem, co robię, no. Przepraszam. Wsadź sobie te swoje przeprosiny. Nie mogłam przestać myśleć, jak bezsensowna to była śmierć. Idiotyczny pomysł latania z bronią po kielichu, plus brak odwagi, żeby przyjąć jego konsekwencje, pozbawił życia młodego chłopaka. Miałam nadzieję, że sąd nie potraktuje tego jako nieumyślnego spowodowania śmierci. Proszę przeczytać, sprawdzić, czy się wszystko zgadza, czy takie są pańskie zeznania. No tak. Spisane jest tak, jak mówiłem. Według mnie powinien pan podjechać do tego szpitala. Nie, spokojnie, ja wrócę do domu i sam sobie pomogę. Ja już naprawdę nie chcę tracić czasu na jakieś duperele. Chcę się zobaczyć z żoną. To już wszystko? Mam już iść? Boże, wariowałam z strachu. Bałam się, że już cię nigdy nie zobaczę. Już naprawdę wszystko dobrze. Wracamy do domu. Jakiś koszmar, gdzie ty byłeś? Nic ci nie jest? Nic mi nie jest, spokojnie. Boże, jak ja się bałam. Bałam się, bo to taka straszna dzielnica i bałam się, że sama z dzieckiem zostanę, jak się urodzi. Z dzieckiem? Matko, chciałam ci powiedzieć, ale nie tu, nie tak. Będziemy rodzicami? Tak? Będę ojcem! Będę ojcem! Sławka nie ma? Jakieś sprawy miał. Prosił, żebym go zastąpił godzinę wcześniej. Rafał, co z tym strzelcem? Prokurator postawił mu zarzutę? Tak. Będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie śmierci, nielegalne posiadanie broni i porwanie. No to chłop sobie nagrabił na całej linii, co? Tak. Sam jest sobie winien. Gdyby jeszcze wezwał karetkę do tego chłopaka. No tak, chłopak miałby szansę przeżyć. Miał jakieś marzenia. Całe życie przed sobą. Szkoda gadać. Rafał, zdajesz sobie sprawę, że ty pierwszy raz powiedziałeś coś dobrego o chłopaku z Gorczaka? Bo jestem zmęczony i pieprzę głupoty. Idziemy na piwo? Wyżej! W bok, troszeczkę w bok. No teraz lepiej. Ostrożnie, delikatnie, bo to się porwie. Delikatnie. Teraz jest prosto. Tylko ostrożnie tam, żebyś nie porwał, bo to jest delikatne, nie? A co tu się dzieje? Strajk ostrzegawczy. Co takiego? Żądamy podwyżek, żądamy szacunku dla naszej pracy i żądamy, żeby tu w końcu przyszedł komendant i z nami porozmawiał jak człowiek. Tak. Czy wyście zdurnieli? Przecież komendant pojechał do Warszawy. Za 3 dni wróci. Ale to może i dobrze, bo przecież on może przyjedzie z kimś, nie? Tak. Jakąś szychę, która siądzie z nami do rozmów. No. Już to widzę, jak się komendant chwali w Warszawie, że mu się zespół buntuje. To wtedy zaostrzymy strajk. Będziemy głodować. Zaprosimy prasę, zamieścimy posty w internecie. No. I to jest ten twój obóz przetrwania, tak? Mogę tu siedzieć tydzień.
No Karolina, dlaczego nic nie mówisz? Co, zaskoczona? No zatkało mnie po prostu. Ale to możesz z nami usiąść, przecież mamy i karimaty, śpiwory. No przecież jak razem, no to przecież uda nam się zdobyć to, co chcemy, nie? Zaskoczyliście mnie, muszę przyznać. Nie pamiętasz, jak ci powiedziałem, że protestujemy? No tak, no przecież wtedy jak pączkami nas częstowałaś, no to przecież Sławek ci powiedział, że będziesz... Świętujemy. Protestujemy. Tak. Wolska jest dzisiaj zajęta. Czekam na dole. Co, ja nie wiedziałam, że wy razem macie coś, jakieś plany. Idź. Ty nie wiedziałeś, że oni... Nie wiedziałeś? Wstyd. Ale już wiem. No. To lepiej mów. Co się wydarzyło, co? Że zostałeś na Gorczaku, twoim ukochanym. No co, no. Po prostu tutaj widać efekty policyjnej pracy. No. To jest, wiesz, takie miejsce, że można coś zmienić, no i... No a w ogóle to... Zresztą wszędzie jest tak samo po prostu. Pośmialiśmy się, dobrze, to powiedz teraz serio. O co ci chodzi? Co? Ty się powinnaś cieszyć, że ja zostaję. Pogratulować, no, otrzeć łzę wzruszenia. Rafałku, nie wierzę ci w ani jedno słowo. A kogo to moje piękne oczy widzą? Co podać? 2 piwa. Ja pytałam o coś mocniejszego. Wódka, whisky, brandy. Na koszt firmy. Takich gości to my tutaj nieczęsto mamy. Nie wątpię. Dobra, ja poproszę piwo. Ile płacę? Spokojnie, ja stawiam. Dla mnie wódka z tonikiem. Już się robi. I hop, szklaneczka i otwieramy. Dzięki. I tu mamy wódeczkę i szklaneczkę. Dzięki, rozmyśliłem się. Muszę lecieć. Co? Na razie. Temu co się stało? A, dobra. Kobieta. Rafał ma jakąś babkę? No, czego mu brakuje? Normalny facet. Znalazł w końcu taką, co go wzięła za pysk. No co ja za pysk, dobra. Ty, ale to naprawdę by się zgadzało. Ostatnio się tak nielogicznie zachowuje. Mówi jedno, robi drugie. Jak poznasz jej imię, to wszystko ci się w całość ułoży. Cholera jasna. Nocą i zakochany. Błagam! Nie! Ciesz się, że w ogóle zaczynasz odzyskiwać władzę na Gorczaku. Denant został postrzelony 4 razy. Przecież on tego nie przeżyje! Czyli odchodzisz z policji? Bo jak tak, to ja ci chętnie poleję, chętnie się z tobą napiję. Policja! Lewa! Chryste, co żeście jej zrobili? Kiedyś pożałujesz tego, co teraz właśnie powiedziałeś. Przysłała zdjęcie. O, niech pan zobaczy, jaka lufa. Haha.